Czołem, z tej strony Tomek Dobosz, Gambit TV. Witajcie w kolejnej wideo recenzji. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawą grę. Jest to gra zatytułowana Monstrous wydawnictwa Good Games Publishing. Dwie ciekawe rzeczy mogę powiedzieć o tej grze już teraz. Po pierwsze, tej gry nie ma jeszcze na rynku. Ona pojawiła się dopiero na Kickstarterze 9 czerwca i jest w trakcie zbierania funduszy. Idzie jej na razie bardzo dobrze. Druga ciekawa rzecz, jaką mogę powiedzieć o tej grze, to fakt, że jest to gra zręcznościowa. 2 do 5 graczy wciela się w tej grze w bogów greckich, którzy będą rzucać potwory na miasta, aby, niszczyć je, zdobywać punkty wiary, no bo nic tak nie pobudza wiary ludzi, jak jakiś potwór niszczący ich miasto. Jasne? Jasne. I co należy tutaj podkreślić, to fakt, że owo słowo rzucają jest bardzo trafne, ponieważ gracze będą tymi potworami, które są na kartach, faktycznie rzucać. Bo tak jak już wspomniałem, jest to gra zręcznościowa. Ale co? Pokażę Wam, jak się niszczy greckie miasta rzucanymi potworami, co? Chodźcie. Słuchajcie, przygotowanie do gry w Monstrous jest banalnie proste. Zresztą cała gra jest banalnie prosta co do mechaniki. Pierwsza rzecz, jaką robimy, to przygotowujemy sobie miejsca, które będziemy niszczyć i których mieszkańcy będą starali się coraz bardziej w nas wierzyć, widząc potwory, jakie w nich ciskamy. Kładziemy na stole 5 kart lokacji w odpowiedni sposób, który jest ładnie wytłumaczony w instrukcji. Te karty lokacji albo losujemy spośród 11 dostępnych, albo wykorzystujemy zestawy z instrukcji, ponieważ te zestawy są przygotowane pod grę łatwą, taką łatwą, krótką, trochę trudniejszą, o średniej długości i długą, taką epicką grę. Skąd ten pomysł, że te lokacje można tak podzielić, takie zestawy? Ano dlatego, że każda z tych lokacji, które są, jak widzicie, ślicznie po prostu rysowane, to dałem odwrotnie, są piękne, naprawdę rewelacyjne. Chyba tak. Każda z tych lokacji ma punkty zwycięstwa, przepraszam za odblaski, punkty zwycięstwa, które tutaj są pokazane, które gracze będą dostawać za niszczenie takowej, oraz na dole jest zdolność specjalna, która również będzie odpalana, kiedy będziemy próbowali niszczyć potworami tę lokację. I te zdolności specjalne właśnie odpowiadają za to, czy przy danym komplecie lokacji gra jest prosta, bez namysłu można to robić, czy też trzeba pokombinować i poszukać jakichś kombosów. Druga rzecz, którą trzeba przygotować, to mamy już coś do niszczenia, trzeba mieć czym to niszczyć. Bierzemy potwory. Każdy gracz dostaje swoją talię 12 potworów. Każdy gracz ma identyczną talię. No i mamy tutaj takie potwory jak na przykład gryf, jak manticora, źle ją chyba odwróciłem, tak, manticora, jest syrena. Te wszystkie potwory są dwustronne. Jest feniks, śliczne. Posłuchajcie, one są piękne, przepiękne. Hellhound, no i jeszcze reszta. Tak. Każdy gracz dostaje taką talię. Oczywiście tasuje ją sobie. Następnie jeden z graczy wyrzuca z tej talii odpowiednią liczbę kart, zależną od liczby graczy. Reszta graczy usuwa dokładnie te same karty ze swojej talii i dokładnie w taki sam sposób układa je na discardzie. I resztę kart tasuje i ma swoją talię, którą będzie grało. No i na końcu każdy dostaje, właściwie razem z talią, każdy dostaje taką dwustronną kartę pomocy, która z jednej strony będzie trzymała naszą talię, z drugiej strony będzie to nasz discard, a tutaj są informacje o tym, co potrafią miasta i co potrafią potwory. Moja rada, połóżcie to sobie od razu tą stroną, na której są moce
miast, moce lokacji, bo to się Wam bardziej przyda niż potwory. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. No i kiedy to wszystko mamy, no to co, kurczę, możemy zacząć niszczyć, możemy zacząć rzucać potworami w miasta. Słuchajcie, sama rozgrywka jest równie prosta mechanicznie, co i setup. Po prostu musimy rzucać kartami potworów do celu, czyli do tych lokacji, które leżą na stole. Każdy gracz ma na ręku 3 takie karty potworów wyciągnięte ze swojej talii. Te karty są dwustronne. Z jednej strony każdy potwór ma identyczną zdolność, taką bardzo podstawową, natomiast po stronie drugiej te potwory mają już swoje własne zdolności. Oczywiście każdy gracz ma dokładnie tę samą talię z tymi samymi potworami, tylko w innej kolejności może je potem dociągać. No i co? Kiedy mamy na ręku te nasze 3 potwory, wybieramy sobie jednego z nich, wybieramy, którą stroną chcemy go rzucić, która strona ma być aktywna po trafieniu w jakąś lokację czy inne potwory, bierzemy w rękę i rzucamy. Zasady mówią o tym, że ręka przy rzucie nie może przekraczać linii blatu, więc ten rzut jest robiony z pewnej odległości, stąd ta zręczność. Nie kładziemy po prostu kart z góry, tak? No i wygląda to mniej więcej tak. Ja nie będę Wam pokazywał mojej postawy rzucającej. Zobaczycie efekt. Efekt wygląda tak. Haha, trafiłem hydrą w Naxos. A teraz trafimy w coś Feniksem. Hop. Trafiłem w Naxos i w swoją hydrę. To może coś z Syreną? No, Syrena nie trafiła. Generalnie po jednym rzucie gracz sprawdza, co trafił. Czy trafił miasto, czy trafił jeszcze jakieś potwory po drodze i wykonuje odpowiednie akcje. Najpierw wykonuje akcje z potworów czerwonych, takich jak na przykład, pewnie wszystkie wyrzuciłem, jak znam swojego farta. Oczywiście, to wezmę tą panią. Takie jak na przykład Gorgona, ona ma czerwoną nazwę. Jeżeli trafiliśmy jakiegoś czerwonego potwora, to najpierw wykonujemy jego zdolność specjalną i ona nam w zasadzie przeszkadza. Zawsze nam przeszkadza. Następnie wykonujemy zdolność specjalną, naszego potwora, jeżeli on przeżył, nie wiem, zabijamy inne potwory, bierzemy i rzucamy innymi potworami, różne dziwne rzeczy. Aż w końcu sprawdzamy, czy trafiliśmy jakieś miasto. Jeżeli je trafiliśmy, to dostajemy odpowiednią liczbę punktów zwycięstwa, czyli tak zwanych punktów wiary. No a także wykonujemy akcje z tego miasta. Na przykład tutaj, kiedy trafiłem Naxos, mógłbym wziąć 1 punkt zwycięstwa od Boga, którego potwór również pustoszy w tym momencie Naxos. A taki Korynt pozwoliłby mi rzucić jeszcze 1 potworem. A co my tam mamy? Sparta jeszcze leży. Wybierz i odrzuć potwora, który pustoszy jakąś lokację. No różne rzeczy. I tak po kolei będziemy rzucać tymi potworami, będziemy wykonywać te wszystkie zdolności specjalne, będziemy zbierać punkty, aż do momentu, gdy któryś z bogów nie wyrzuci swojego ostatniego potwora z talii. I kiedy to się stanie, gra się kończy, bogowie podliczają swoje punkty w bardzo prosty sposób. Każdy bóg sprawdza, ile punktów zdobył w trakcie gry. Następnie od tego odejmuje po 1 punkcie za każdą kartę potwora, którego ma na ręku, w talii lub w discardzie. I zaraz powiecie, moment, ale przecież tam się zaczyna z kartami w discardzie, to co? Słuchajcie, są lokacje, które pozwalają wyciągać nam karty z discardu, więc można tę liczbę punktów sobie jakby ten minus zniwelować. No i to w zasadzie cała gra. Chociaż nie cała, bo to jest gra podstawowa. Jest jeszcze gra legendarna. Słuchajcie, żeby pobawić się w taką super legendarną wersję gry, potrzebny będzie dodatek Legendarne Potwory. Ten dodatek prawdopodobnie będzie częścią tego, co jest teraz na Kickstarterze, ale
to chyba musimy poczekać do ufundowania całej gry i wtedy być może dostanie dołączony jako stretch goal. Zobaczymy. Co znajduje się, co będzie się znajdowało, co może się znajdować w tym dodatku. Po pierwsze to Tartarus, czyli miejsce, które trafione pozwoli nam na wyciągnięcie karty ze specjalnej talii potworów legendarnych. Tak wygląda na chwilę obecną talia potworów legendarnych. Co my tu mamy? Mamy Meduzę, mamy Chimerę, mamy Erynię, Cerbera, Tajfun, Minotaur, Chiron, no i oczywiście Kraken, który ma swoją dodatkową talię macek do niszczenia potworów. I dostajemy te karty, którymi możemy również rzucać. One nie są przypisane do żadnego boga. Po rzuceniu stają się jakby bezpańskie, więc na to trzeba zwracać uwagę, ale gra mocno się zmienia, bo te kreatury naprawdę mają power. To są kreatury legendarne, także tutaj nie ma już zabawy. To jest naprawdę poważna rzecz. Ale pokażę wam jeszcze jedną sprawę, słuchajcie, bo to, co muszę wam powiedzieć, to chyba najlepiej będzie widać tutaj. Ta gra jest niesamowicie klimatyczna. To jest zręcznościówka. Tak, tutaj rzucamy kartami do celu, jasne, ale ten grecki klimat bogów, potworów, tych monstrów legendarnych i w ogóle wszystkich takich mitologicznych jest tutaj niesamowicie pięknie wrzucony. Czuć go, wylewa się z każdej strony. Słuchajcie, zobaczcie na grafikę. To, co tutaj widać, to w zasadzie, można by powiedzieć, to jest prototyp. Taki bardzo finalny prototyp. Grafika na większości tych rzeczy jest finalna. Jakość kart, jakość żetonów też w zasadzie z tego, co się orientuję, jest praktycznie finalna. Jedna rzecz, jaka finalna nie jest, to grafika na kartach potworów legendarnych. Zobaczcie, tutaj mam gdzieś Meduzę, zaraz ją znajdę, ona nie będzie chyba najlepiej widać. To jest Meduza z legendarnych potworów. A tu jest Gorgona z potworów zwykłych. Widzicie różnicę, prawda? Tutaj piękny, kolorowy, taki w ogóle morda wytrzeszczona. A tutaj, to jest nawet napisane, że to nie jest ostateczny wygląd, a tutaj mamy taką grafikę ze starożytnej wazy. I wiecie co? To rewelacyjnie pasuje do tej gry. Ja w życiu bym nie powiedział, że to jest coś złego, gdyby finalna wersja miała takie grafiki dla potworów, w cudzysłowie zwykłych, a takie grafiki dla potworów legendarnych, bo według mnie to po prostu pasuje. Rewelacyjnie pasuje. No dobra, to w zasadzie tyle jakby o samej rozgrywce. Kurczę, wiecie co, chyba to podsumuję. Dobra, słuchajcie, ten mój ostatni fragmencik będzie bardzo szybki, bo zaraz się okaże, że gadam dłużej niż trwa rozgrywka w Monstrous. Rozgrywka tutaj to jest niecałe pół godziny, więc naprawdę nie chcę przeginać. Słuchajcie, od razu powiem. Monstrous straszliwie mi się podoba. Jestem zachwycony tym tytułem, jeżeli chodzi o gry zręcznościowe, bo po prostu powala mieszanina tego wszystkiego, tak? Niesamowita zręcznościówka z rzucaniem kartami. Ja nie znam gry, w której właśnie w ten sposób rzuca się kartami do celu. Jeżeli są takie, to dajcie mi znać w komentarzach. Chętnie się przyjrzę. Ale tutaj nie tylko ta zręczność, ale również tona myślenia, tona kombinowania. Czyli jakim potworem rzucić, w co chcę trafić, którą stroną, czy chcę zahaczyć jakieś potwory przy okazji, czy może wolę je ominąć, co zrobić, czy spróbować złożyć jakieś combo, to wszystko da się tutaj wykombinować. Tutaj oprócz tego, że trzeba mieć miętki nadgarstek, to jeszcze jest miejsce na taktyczne myślenie i to jest super rzecz. Ponadto ta gra ocieka klimatem. To jest zręcznościówka, w której klimat wylewa się z każdego miejsca, z ilustracji, z pomysłu. Nawet
kurczę, wiecie co, że nawet mechanika mi tutaj pasuje do tego klimatu. Naprawdę, to rzucanie pasuje mi do klimatu. Co więcej, te obrazki, jak już powiedziałem, które są oznaczone jako not final artwork, też są klimatyczne i ja nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby one znalazły się w finalnej wersji gry. Oczywiście gra ma dwa problemy, bo nie może być tak, że gra dla mnie nie ma problemów. Pierwszym problemem jest to, że bardzo szybko na stole przestajemy widzieć, co robią poszczególne lokacje, no ale na szczęście od tego jest ta karta, dlatego powiedziałem, ustawcie ją sobie od razu lokacjami do góry, bo z tego będziecie często korzystać. Druga rzecz, która mnie nieco irytuje, to w momencie, kiedy na stole jest dużo potworów, zaczyna się jakby druga część zręcznościowa tej gry, bo czasami musimy jakieś karty ze stołu zdjąć. Na przykład rzucamy smoka i zabijamy jakieś potwory przeciwnika. I teraz te karty trzeba wyjąć spod innych kart, tak żeby nie rozwalić tego wszystkiego, co jest na stole. Jest to miejscami dość trudne i troszeczkę przeszkadza w takim naturalnym przepływie całej gry, bo jakby musimy zrobić coś innego, co nie jest takie właśnie naturalne dla samej rozgrywki. Ale wiecie co, to są dwie rzeczy, które mnie tak naprawdę jakoś lekko zirytowały w trakcie zabawy w Monstrous. Reszta, mózg rozjechany, rewelacja. Słuchajcie, gra, w której dużo rzeczy oprócz tego, że jest na stole, bo celujemy, toczy się ponad stołem, na płaszczyźnie, między graczami. Zaraz ci dowalę, zaraz ci tu zjem te gorgony, zaraz ci zeżrę to smokiem, gdzie mi tam, no bomba. To dla mnie jest od razu, wiecie, poziom wyżej zabawa. Dobra, szybkie dwa pytania, szybkie dwie odpowiedzi. Po pierwsze, gdybym nie dostał tej gry od, wybaczcie, Good Games Publishing, czy zdecydowałbym się na wsparcie jej na Kickstarterze? Link macie tam w tym i u góry gdzieś do kampanii Kickstarterowej. Cena dla Polski to jest $36 z wliczoną już przesyłką. EU friendly, czyli nie powinno być ceł, VAT-ów i takich innych rzeczy. Jeżeli miałbym to wesprzeć, spokojnie, wiedząc jak się w to gra, od razu, bez pudła, bo gra jest według mnie tego warta. Z tym wykonaniem, nawet z tymi artworkami, świetna rzecz. Tak, $36 to jest 160 zł. Okej, same karty, ale jak zrobione. Warto, naprawdę nie żałowałbym ani centa z tego wydanego. No bo to Kickstarter, nie? I moja ocena BGG-owa to jest w kategorii zręcznościówek 8. Kurczę, nawet 8,5, wiecie? Bo gra mi się świetnie w Monstrous. Kupa zabawy, szybkiej, złośliwej, nacechowanej tym właśnie, a zaraz ci dołożę. Kapitalna sprawa, nietypowa zręcznościówka, masa klimatu. Ja mam nadzieję naprawdę, że to się ufunduje. Mam nadzieję, że część z was też sobie skoczy i sprawi kopię Monstrousa na Kickstarterze, bo według mnie warto. Jeżeli lubicie zręcznościówki, to jest gra dla was. I jeżeli lubicie klimat Grecji, to jest gra dla was. Dobra, to na dzisiaj wszystko. Dziękuję wam serdecznie za to, że nadal mnie oglądacie, nadal ze mną jesteście. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, głoście dobre słowo o moim kanale. Wspierajcie Monstrous i do zobaczenia następną razem. Trzymajcie się.